Cześć, tu Ania i razem z Łukaszem i Amelką pokażemy Wam piękne zamki nad Dunajcem, które oferują wyborne widoki. W jednym ponoć jest skarb Inków, w innym rządził słynny rycerz, a ostatni był miejscem schadzek. Opowiemy też o pierwszym, nieco zapomnianym świętym z Polski, do którego dopłyniemy promem. Nad Dunajcem i rozlanym jeziorem Czchowskim góruje niezwykły, w dosłownym tego słowa znaczeniu, zamek Tropsztyn. Zamek jest przecudownie położony, oblany z trzech stron wodami Dunajca. Robi to piorunujące wrażenie. Pierwotnie jest gotycki, powstał już w XIII wieku, a dzisiaj jest po prostu wizją właścicieli. Nie do końca wiem, co mam o tym myśleć. Wnętrze zrobiło na nas spore wrażenie, ale nie wiem, czy tak naprawdę całkiem pozytywne. Ostry? Budowla została odbudowana dopiero w XX wieku. W środku nie odnajdziesz jednak oryginalnego wyposażenia, bo przed rewitalizacją ledwo jej ruiny wystawały z ziemi, o czym informuje czerwona linia na murach. W środku są bardzo różnorodne wystawy. Widać, że z dużym dystansem i poczuciem humoru, ale brakuje w nich ducha epoki, a plastikowa sala zabaw to już dość mocno kłóci się z moją duszą estety w tym miejscu. Nie przeszkadzałyby drewniane zabawki w tej scenerii. Te fotele wyciosane zostały z jednego pnia afrykańskiego drzewa i ciekawie wpisują się w ten osobliwy wystrój tego gotyckiego zamku. A nie wiem, czy wiecie, ale warto tutaj się zjawić, by poszukać skarbu Inków. Korzenie legendy sięgają XVIII wieku, kiedy to niejaki Sebastian Berzewiczy wyjechał do Peru, gdzie poślubił inkaską księżniczkę. Ich córka, Umina, poślubiła przywódcę rebelii Inków, Tupaka Amaru II. Po upadku powstania rodzina uciekła do Polski z pokaźnym skarbem. Ten miał zostać ukryty właśnie tutaj na zamku, a sama rodzina zgładzona za jego kradzież. Skarbu dotąd nie odnaleziono, bo ta opowieść osnuta jest legendą, ale w historii owe postaci faktycznie istniały. Rzekomy potomek Uminy, właściciel zamku od 1970 roku, Andrzej Benesz, intensywnie skarbu szukał aż do feralnego roku 1976, kiedy to stracił życie w wypadku samochodowym. Mówi się, że to inkaska klątwa. Niezwykła ta opowieść, jak i sam zamek. Jak widzicie, wnętrza są zorganizowane z dużym przymrużeniem oka. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Z tarasu wieży dostrzeżesz jeszcze starszy zabytek, zresztą jeden z najstarszych w Małopolsce. By dostać się do niego na drugi brzeg, można skorzystać z niemal zapomnianego już sposobu transportu. Płyniemy promem przez Dunajec. Jest on darmowy i przyznam, że chociaż rejs jest krótki, to daje frajdę, a prowadzi do niemal nieznanej pustelni ważnego polskiego świętego. Kościół w Tropiu jest prześlicznie położony. To perełka romańska pochodząca z połowy XI wieku, jeden z najstarszych kościołów Małopolski, choć tak naprawdę bryły romańskiej trudno się doszukiwać z racji późniejszych przebudowy, ale co ciekawe, jest poświęcona, właściwie jest to sanktuarium świętego Świerada, bardzo rzadko podnoszona postać w naszym kraju, a to trochę dziwne, dlatego że jest to pierwszy święty, który narodził się na polskich ziemiach. Urodził się pod koniec X wieku w okolicach Krakowa, gdy chrześcijaństwo dopiero się u nas rodziło. Jego uczniem i towarzyszem był święty Benedykt, któremu również ta świątynia jest poświęcona. A ów Świerad kanonizowany był w 1083 roku. Jego imię zakonne to Andrzej, a teraz zmierzamy do jego pustelni. Była ona dla niego domem przez ponad rok.
Umartwianiem, postem i pracą oddawał się surowym średniowiecznym praktykom ascetyzmu, co szybko doprowadziło go wraz ze świętym Benedyktem do kanonizacji. Ich ciała są złożone w katedrze w Nitrze na Węgrzech, bo i tam działali, a w kościele w Tropiu znajdują się ich relikwie. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Załatwiliśmy sobie katamaran na godzinkę na Jeziorze Rożnowskim. Każdy może sobie tutaj to wypożyczyć, taką ecoboats.pl. Jest świetnie, jest przepiękna pogoda, przepiękne widoki i mamy po prostu świetną przygodę. Jest wspaniale, nie trzeba żadnych dodatkowych uprawnień, także każdy, nawet ja, jak się okazuje, możemy płynąć. Jest po prostu cudownie. Polecam Wam gorąco. A płyniemy po malowniczym Jeziorze Rożnowskim, tak unikalnym, że wakacje spędzali tu Lewandowski i Szczęsny, a Bednarek wziął nawet ślub. Powstało w reakcji na tragedię, gdy potężna powódź zabrała tysiące domów, a nawet życie 55 osobom. Już rok po zdarzeniu rozpoczęto budowę elektrowni Rożnów i spiętrzono Dunajec, tworząc długie na 22 km jezioro, czyli 2 razy dłuższe niż droga z Krakowa do Wieliczki. No, podoba Ci się? Super jest, nie? Za mną w tej chwili widzicie Małpią Wyspę, to ptasi rezerwat, bo żyje tu aż 165 gatunków ptaków, dlatego wstęp jest tam zabroniony. Można spotkać bociana czarnego, czaplę siwą czy kormorana. Dawniej podobno stał tutaj zamek w XIV stuleciu na nagiej skale. Oczywiście wówczas jezioro nie istniało, a sama warownia już w XV wieku została zniszczona. A dziś to po prostu tak przepiękny teren rekreacyjny. Polecono nam opłynąć wyspę właśnie z prawej strony, bo jest tutaj bardziej dziko, bardziej przyrodniczo. Taki rejs to niebywała frajda. Pierwsze uczucie, które nam towarzyszyło po jego zakończeniu, że był za krótki. Jeżeli też tak uważasz, to zostaw łapkę w górę. Zatrzymaliśmy się jeszcze na małe co nieco. W Gródku nad Dunajcem prawie jak nad morzem. To już niemal kurort z wieloma możliwościami aktywnej rozrywki, głównie wodnej. Nadmorska atmosfera dosięga cię tu niemal na każdym kroku. Dla nas to za wiele, dlatego po krótkim relaksie udamy się w bardziej zaciszne miejsce. Nad zbiornikiem góruje zamek gotycki z XIV stulecia. Jego widok dzisiaj nie jest imponujący, bo pozostały tylko ruiny, ale przywiodła nas tutaj ciekawa opowieść, bowiem w XV stuleciu zakupił go słynny rycerz Zawisza Czarny, ten, który wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, a zakupił go za 1000 grzywien, co można przeliczyć na 200 kg srebra, za co dziś z kolei w złotówkach zapłacilibyśmy ponad 600 000 złotych. Niestety nie nacieszył się nim zbyt długo, bo po 2 latach zmarł. Oczywiście on z okien swojej warowni podziwiał tylko wstęgę Dunajca, a nie jezioro, ale z pewnością widok miał imponujący. Uważamy, że warto odbudować również i ten zamek wzorem Tropsztyna oraz Czchowskiego, o którym opowiemy wkrótce. Póki co, dron Ziemowit pobudzi nieco wyobraźnię, bo lokalizacja jest zachwycająca. Co ciekawe, ten zamek jest dziś znany jako Zamek Górny w Rożnowie. A za mną z kolei Zamek Dolny, który miał być najnowocześniejszą fortyfikacją ówczesnej Rzeczpospolitej, tak zwany beluard, bastion. Zaczął go budować w XVI wieku hetman wielki koronny Jan Tarnowski, notabene prawnuk Zawiszy Czarnego, ale i on nie miał szczęścia, bo nie doczekał jego ukończenia i zmarł. Twierdza miała za zadanie oprzeć się broni palnej, która w tamtych czasach stawała się coraz groźniejsza dla obrońców. Pozostałości tej fortyfikacyjnej perełki są niestety bardzo zaniedbane. Miejmy nadzieję, że doczeka się rewitalizacji, zanim roślinność doszczętnie ją pochłonie. W jej sąsiedztwie stoi też zabytkowy dwór Stadnickich z XIX wieku, który pozostaje w rękach prywatnych.
Ten film obfituje w zamki, to już 5. i to w promieniu 5 kilometrów. Najstarszy element zamku w Czchowie to XIII-wieczny stołb widoczny za mną, kamienna wieża, tak zwana wieża ostatecznej obrony, gdzie chronili się mieszkańcy, a wróg nie mógł dostać się do środka. Z kolei przewrotnie w kolejnych wiekach mieściło się tu więzienie, kiedy wróg nie mógł się z niej wydostać. Dziś jednak jego bramy są szeroko otwarte, więc chętnie z tej okazji skorzystamy, bo efekt jego niedawnej rewitalizacji prezentuje się wyśmienicie. Jeszcze nie tak dawno wyglądał zwyczajnie smutno. To kolejny przykład w Polsce, że warto podnosić zabytki z ruin. Jesteśmy całkowicie za. A co ty o tym myślisz? Napisz w komentarzu. Mówi się, że zamek w Czchowie jest połączony podziemnym tunelem z zamkiem Tropsztyn, a nawet z kościółkiem w Tropiu. Nawet dzisiaj fragment tego tunelu widzieliśmy w poprzednim zamku, ale obecnie jest on generalnie zakopany. Załoga zamku miała za zadanie chronić kupców przybywających z Węgier, stąd też swego czasu stała tu komora celna. Jednak w XVII wieku został opuszczony i popadał w coraz większą ruinę. Wstęp na dziedziniec jest bezpłatny, jedynie chcąc wejść na wieżę trzeba zapłacić 10 zł za osobę, a widok rozciąga się na malownicze Pogórze Rożnowskie oraz miasto, do którego jeszcze zajrzymy. Jak wiecie, nawet z naszych poprzednich filmów, król Kazimierz Wielki słynął z wielkiej kochliwości i sporej liczby romansów. Ukochał sobie Czchów i, jeśli wierzyć średniowiecznym plotkom, to właśnie tutaj, w tej wieży, spotykał się z wybrankami swego serca. W zamkowych piwnicach zorganizowano kawiarenkę oraz wystawę zacnych skamieniałości, a także sklepik z pamiątkami i innymi błyskotkami przyciągającymi oko niewieście. Kolorowy i ten różowy. A pod basztą kultowa już w okolicy piekarnia, w której są takie wspaniałe jagodzianki, ale są też malinianki. Na pewno skosztujemy również i malinianek. O dziwo bardziej smakowały mi jagodzianki, choć uwielbiam maliny. Polecam też pyszne zupy obok i ruszamy dalej w miasto. Znamiennym elementem czchowskiego rynku są domy podcieniowe, które widzicie za mną. Kiedyś stało ich tutaj 20, ale spłonęły w pożarze w połowie XX wieku. Później zostało 6 z nich odbudowanych, które widzimy do dzisiaj, a przypominają nam te z rynku ciężkowickiego i przy okazji zapraszam na film o tym ciekawym mieście. Czchowski rynek jest bardzo klimatyczny. Zdecydowanie zasługuje na Twój spacer po wizycie w zamku czy nad jeziorem. Przy pomniku świętego Jana Nepomucena zwróć uwagę na kamiennego lwa. To romańska pamiątka po nieistniejącym już kościele, choć i aktualny jest bardzo urokliwy. Tak kończymy opowieść o wspaniałych zamkach, które wyrosły nad pięknym, modrym Dunajcem. Pozdrawiamy!